Cześć! Dzisiaj na budowie znowu będą prace ziemne. Zaplanowałem sobie ułożenie kabla wewnętrznej linii zasilającej. Tak mniej więcej będzie przebiegała droga tego kabla. Będzie przebiegała tutaj przez ten wjazd, dlatego kopanie koparką będzie tutaj koniecznością. W innym wypadku spróbowałbym to wykopać ręcznie. Taki mniej więcej szybki schemat przygotowałem. No i do roboty. Oprócz prac związanych z kablem elektrycznym, koparkowy zrobi mi tutaj porządek na tej skarpie frontowej. Polega to na tym, że ściągamy taki oto kamień, niepotrzebny już w tamtym miejscu. No i wysypujemy go na takie oto przygotowane przeze mnie wcześniej stanowisko. Ten kamień przyda się później do utwardzenia pod przyszłym garażem. No ale na razie będzie musiał tutaj zaczekać. Pogoda sprzyja. Pierwszy raz w tym roku jest możliwa praca koparki. No bo wcześniej był śnieg, lód. Ogólnie takie warunki bardzo niesprzyjające. Porządkowanie skarpy rozpoczynamy od usunięcia takiej bardzo mocno ukorzenionej leszczyny. Jest ich tu kilka, ale ta jest chyba największa. No i usunięcie jej jest dosyć czasochłonne. Przyznam, że przeszła mi przez myśl taka idea, aby tą leszczynę usunąć sztychówką. No ale jak teraz patrzę, jak pracuje tutaj koparka, no to pukam się w głowę, no bo to właściwie byłoby niemożliwe. Ta leszczyna rosła dokładnie po środku ogrodzenia, no i jest tutaj naprawdę sporo korzeni, a gdzieś tam jeszcze jest też słupek betonowy, który jeszcze bardziej przytwierdził tą leszczynę do podłoża. Jest to naprawdę ciężka robota, ale koparkowy sobie radzi. Przy okazji tutaj ładnie rozprowadza tą ziemię. No i za chwilkę powinno być wszystko gotowe. Ja nie będę tego wszystkiego kręcił, no bo muszę mu pomagać. Co chwila tu trzeba wyciągać ręcznie jakieś większe korzenie. No i robota już właściwie zakończona. Teraz już tylko ładnie formujemy tą skarpę. Tak ona się teraz prezentuje, bez jakichś tutaj niepotrzebnych pniaków. Pniaki są ułożone w tym miejscu. Tutaj po lewej pniak brzozy, no i wspomniane wcześniej leszczyny. Jedna i tutaj druga, ta nieco mniejsza, ale również okazała, jak widać. Na szczęście już nie są zakorzenione. No to co? Jedziemy z kablem. Z kablem YKY 4x10, który jest ułożony w arocie na głębokości około 60 cm. Ten niebieski arot jest rozłożony tylko tutaj w miejscu, gdzie jest ukamieniowany wjazd. A tam bliżej skrzynki i bliżej domu jest już bez arota. Był również już geodeta, który wyznaczył sobie punkciki, no i w sumie można zakopywać. Tutaj jeszcze bednarka oraz kabel już bez arota. No i on sobie tutaj idzie do tych arotów z kolei, które są pod budynkiem. Te dwa będą potrzebne do innych celów. Na razie wykorzystałem tylko jeden. No i to wszystko wędruje sobie tutaj do skrzynki, w której będzie licznik. No i tak to wygląda. Problem był
z przeciągnięciem oczywiście tego kabla. Użyliśmy do tego takiej oto karbowanej rurki, która jest dosyć giętka i ona ładnie popchała ten kabel. No i na koniec jeszcze taśma, taka niebieska, ostrzegająca, aby podczas jakichś innych prac nie uszkodzić tego kabla. No i teraz już można zasypać. Tak, wreszcie cisza i spokój. Skarpa uformowana. Wygląda już schludnie, aż miło na nią popatrzeć, więc ja cieszę oko. No i planuję już kolejne prace, no bo jest ich naprawdę sporo. Kanalizacja, woda deszczowa. Jeszcze kilka razy będzie trzeba przekopać ten teren, ale prawdopodobnie to już zrobię ręcznie. No, może z wyjątkiem kanalizacji, która prowadzi tam troszkę dalej, no i chyba nie będzie chciało mi się kopać. Zobaczcie, elewacja jest już również zakończona. Zaraz pokażę Wam bliżej. Spójrzcie, tak prezentuje się gotowa elewacja. Jak widać, całkiem sympatycznie tutaj zgrała się z tym kolorem antracytu dachu oraz rynien. Tutaj na dole również jest położony tynk, nieco ciemniejszy. No i wydaje mi się, że ładnie to wygląda, chociaż pewnie różnice robiłyby jeszcze takie ciemniejsze okna, ale już nie narzekam. Sam sobie wybrałem, więc mam to, co chciałem, chociaż muszę przyznać, że ciężko sobie wyobrazić, zwizualizować wcześniej, jak to powinno wyglądać, żeby było ładnie. Wydaje mi się, że jest całkiem fajnie. Tak prezentuje się ściana zachodnia, gdzie również wszystko już jest zakończone. Będę musiał tylko zabezpieczyć tutaj to błotko, no bo obawiam się, że gdyby coś kropnęło, popadało, no to błotko zacznie mi tutaj odbijać i spadać na elewację, a tego chyba bym nie chciał. Tutaj jeszcze ściana północna. No i co? Budynek właściwie skończony. Zobaczcie, kolejna taka górka piachu, która czeka już na posadzkarzy. Będą robić wylewki. To już w kolejnym tygodniu. Dziękuję ślicznie za uwagę i do zobaczenia. Cześć!